Nie otwierasz czarnych drzwi. Nie dlatego, że nie chcesz. To nie jest zwykłe boję się. To coś subtelniejszego. Jak delikatny nacisk na nadgarstek. Jak szept w środku klatki piersiowej. Po prostu coś ci podpowiada, że jeszcze nie nadszedł właściwy moment. Stoisz w korytarzu, którego nie potrafiłbyś opisać po przebudzeniu. Z jednej strony czujesz chłód kamienia, z drugiej nie masz pewności, czy tu w ogóle są ściany. Nad tobą nie ma sufitu, ale nie ma też nieba. Jest ciemność, która nie jest nocą. I te drzwi. Czarne, matowe, bez klamki, bez szczeliny. Wiesz, że jeśli je otworzysz, coś się skończy, albo coś się zacznie. A w takich chwilach ludzki umysł robi rzecz, którą robi od zawsze. Próbuje wynegocjować jeszcze minutę. Jeszcze moment, jeszcze oddech i wtedy przestrzeń wokół ciebie zaczyna się zmieniać. Światło znika. Drzwi rozpływają się jak poranna mgła. Korytarz traci sens, jakby ktoś wyłączył jego geometrię. Nie ma już biblioteki, nie ma ścian, nie ma gwiazd, nie ma nawet ciebie. Jest tylko świadomość. A w tej świadomości pojawia się głos. Spokojniejszy niż wcześniej. Nie brzmi jak obcy. Brzmi jak ktoś, kogo znałeś zawsze, tylko nigdy nie spotkałeś twarzą w twarz. Popełniacie ten sam błąd od 1000 lat. Milczysz, bo nie ma już ust ani języka. Jest sama uwaga. Głos ciągnie dalej, jakby rozmawiał z dawnym przyjacielem. Szukacie biblioteki. A przecież nigdy jej nie opuściliście. I w tej sekundzie dzieje się coś dziwnego. Nie czujesz, że dowiedziałeś się nowej rzeczy. Czujesz raczej, że przypomniałeś sobie coś, co było w tobie od zawsze. Biblioteka nie istnieje tak, jak istnieją góry, nie ma ulicy, nie ma współrzędnych. Nie znajduje się ani w kosmosie, ani w innym wymiarze rozumianym jak sąsiedni pokój wszechświata. Jeżeli jest czymkolwiek, jest metaforą, obrazem, sposobem opisania czegoś, czego ludzki język nie potrafi nazwać. Bo jak opisać miejsce, które nie jest miejscem? Jak opisać czas, który nie płynie? Jak opisać świadomość, która nie ma kształtu? Od 1000 lat ludzie próbują. Jedni mówią dusza, inni pole informacji. Jeszcze inni zbiorowa świadomość, noosfera, nieświadomość zbiorowa. W tradycjach wschodu pojawia się idea kronik zapisu wszystkiego, co było, jest i mogłoby być. W kulturach zachodu wraca motyw księgi życia. U mistyków wizje sal pełnych ksiąg. U gnostyków opowieści o świecie jako więzieniu zapomnienia, z którego budzisz się dopiero wtedy, gdy przypomnisz sobie, kim jesteś. I wiesz co? Nawet jeśli to wszystko jest tylko językiem, tylko symboliką, to symbolika ma jedną przewagę nad faktami, potrafi dotknąć czegoś, czego nie da się zmierzyć linijką. Bo biblioteka, o której dziś mówię, może być jednym prostym faktem ukrytym w środku ciebie. Nie jesteś zamkniętym systemem. Nie jesteś samotną wyspą, która zaczęła się w dniu twoich narodzin i skończy się w dniu twojej śmierci. Jesteś raczej falą, która na chwilę przybrała formę człowieka. I jeśli to prawda, to w tobie muszą istnieć ślady oceanu. Ślady, które czujesz czasem jak echo. Głos wraca łagodny, niemal cierpliwy. Powiedz, czy pamiętasz swój pierwszy dzień życia? Nie. A pierwszy oddech? Nie. Pierwszą noc? Pierwszy uśmiech? Nie. Zapada cisza, ta szczególna cisza, która nie jest brakiem dźwięku, tylko brakiem wymówki. Czy to znaczy, że ich nie było? Nie, były. Po prostu ich nie pamiętasz. Ludzki mózg jest niezwykły, ale ma jedną cechę, o której rzadko się mówi w duchowych opowieściach. Jest edytorem, nie kamerą. Nie zapisuje wszystkiego. Nie oddaje ci całej taśmy. Oddaje ci skrót, kompilację, wersję do użycia. Większość z nas nie pamięta pierwszych lat dzieciństwa. Nie pamięta tysięcy zwyczajnych dni. Nie pamięta większości rozmów, spojrzeń, gestów, drobnych upokorzeń i drobnych zwycięstw. A jednak wszystkie te doświadczenia w nas siedzą. Nie w formie filmu, raczej w formie ustawień. W sposobie, w jaki reagujesz na krytykę. W napięciu barków,
gdy ktoś podnosi głos. W tym, czy wierzysz, że na miłość trzeba zasłużyć, czy że można ją po prostu przyjąć. W tym, czy uciekasz w żart, kiedy robi się zbyt prawdziwie. To prowadzi do pytania, które jest ciche, ale potężne. Jeśli zapominamy tak wiele z jednego życia, to czy sama niepamięć może być naturalną częścią naszego istnienia? I jeśli tak, to co jeszcze zapomnieliśmy? Tu pojawia się pierwszy delikatny cień teorii spiskowej. Taki, który nie mówi oni na pewno, raczej a jeśli? A jeśli zapomnienie nie jest tylko skutkiem ubocznym biologii, a jeśli jest mechanizmem, a jeśli jest funkcją? Bo popatrz, człowiek bez zapomnienia nie wytrzymałby ciężaru wszystkiego, co przeżył. Ale człowiek zbyt łatwo zapominający jest łatwy do prowadzenia. Nie musisz nikomu wkładać łańcuchów na ręce, jeśli potrafisz włożyć mu mgłę do głowy. I teraz spójrz na współczesność. Żyjemy w czasach, w których uwagę człowieka można kupić, sprzedać i przewidzieć. Żyjemy w czasach, w których algorytmy wiedzą, co cię oburzy, zanim zdążysz to nazwać. W czasach, w których każde twoje kliknięcie jest małym podpisem pod umową tak, poprowadź mnie. I w takich czasach słowo biblioteka zaczyna brzmieć inaczej. Bo może największą biblioteką nie jest kosmiczna sala pełna ksiąg, tylko twoja pamięć i twoja uwaga. A to, co walczy o twoją uwagę, walczy o dostęp do twojej biblioteki. Czy zdarzyło ci się wejść do miejsca, którego nigdy wcześniej nie odwiedziłeś i poczuć się tak, jakbyś znał je od zawsze? Albo spotkać człowieka, którego widzisz pierwszy raz, a mimo to odnieść wrażenie, że rozmawiacie jak starzy znajomi. Psychologia ma swoje wyjaśnienia i są one wartościowe. Skojarzenia, mikropodobieństwa, sposób działania pamięci, złudzenia poznawcze, priming, fragmenty scen zapamiętane nieświadomie. To wszystko potrafi wywołać wrażenie déjà vu. Ale różne tradycje duchowe od wieków proponują inną interpretację, nie jako dogmat, raczej jako możliwość. Może to nie są wspomnienia. Może to echo. Nie wydarzeń, lecz doświadczeń. Bo co jeśli twoja świadomość nie zaczyna się od zera? Co jeśli przychodzisz na świat z czymś w środku nie jako gotowa wiedza, tylko jako delikatne odciski? Niektóre osoby mówią, że to karma. Inni nazwą to pamięcią duszy, jeszcze inni rezonansem. Naukowiec może powiedzieć dziedziczenie cech, trauma pokoleniowa, epigenetyka, wzorce rodzinne. A ja powiem tak, nieważne jak to nazwiesz, ważne, że coś w tobie już było, zanim nauczyłeś się mówić. I czasem to coś odzywa się w najbardziej nieoczekiwanych momentach. Pozwól, że opowiem ci krótką historię. Był kiedyś mężczyzna, nazwijmy go Marek, który przez całe życie nucił jedną melodię. Cichą, prostą, taką, jaką nuci się bezwiednie, gdy człowiek zmywa naczynia albo idzie wieczorem do sklepu. Zapytany, skąd ją zna, wzruszał ramionami. Zawsze ją znałem. Po latach zupełnym przypadkiem usłyszał w radiu stary regionalny utwór z miejsca, w którym nigdy nie był. I ta melodia była prawie identyczna. Jakby ktoś wziął jego nucenie i dopisał do tego instrumenty. Marek poczuł wtedy coś dziwnego. Nie nauczyłem się. Raczej to mnie znalazło. Czy to dowód na poprzednie życie? Nie. Czy to dowód na coś nadprzyrodzonego? Nie musi być. Ale jest to dowód na istnienie w człowieku warstwy, która działa jak odbiornik. I tu zaczyna się nasza opowieść, bo jeśli w tobie jest odbiornik, to ktoś gdzieś może próbować nadawać. Głos znów wraca, tym razem twardszy. Wiesz, dlaczego ludzie tak bardzo boją się śmierci? Nie odpowiadasz, bo mylą ciszę z końcem. Tymczasem cisza jest miejscem, w którym najłatwiej usłyszeć siebie. I tu wchodzi pytanie, które w audycjach takich jak ta zawsze brzmi jak zakazany szept. A co jeśli ktoś nie chce, żebyś usłyszał siebie? Nie mówię o jednym rządzie, nie mówię o jednej organizacji. To byłoby zbyt proste, zbyt filmowe, zbyt wygodne. Mówię o czymś bardziej rozproszonym. O mechanizmie. O całej kulturze, która uczy cię jednej rzeczy od dziecka, że odpowiedzi są na zewnątrz. Masz problem?
Kup rozwiązanie. Czujesz lęk? Zajmij się czymś. Czujesz pustkę? Wypełnij ją bodźcami. Nie wiesz, kim jesteś? Zbuduj wizerunek. Nie potrafisz spać? Włącz coś w tle, żeby nie słyszeć własnej głowy. I nagle okazuje się, że największą konspiracją nie jest tajna baza pod ziemią, tylko nieustanny hałas. Hałas informacji, hałas opinii, hałas powiadomień. Współczesny człowiek jest karmiony nie po to, żeby był mądrzejszy. Często jest karmiony po to, żeby był zajęty, bo człowiek zajęty nie zadaje pytań. Człowiek zajęty nie wchodzi w ciszę. Człowiek zajęty nie słyszy echa. A echo, jeśli je usłyszysz, może cię zaprowadzić dokładnie tam, gdzie system nie chce cię widzieć, do środka. I tak powstaje obraz, który nazywam kuratorami. Nie jako konkretne osoby, raczej jako siły, role, funkcje. Kuratorzy pilnują, żebyś szukał biblioteki na zewnątrz. Żebyś szukał kolejnego nauczyciela, kolejnego wideo, kolejnej teorii, kolejnego rytuału, kolejnego klucza. A tymczasem biblioteka nie potrzebuje klucza. Potrzebuje tylko twojej obecności. I to jest najbardziej niewygodne, bo jeśli odpowiedź jest w tobie, to nikt nie może ci jej sprzedać. I właśnie dlatego na twoim biurku pojawia się kartka. Nie pamiętasz, żeby tam była. Podnosisz ją. Jedno zdanie, pismem, którego nigdy wcześniej nie widziałeś. Jeżeli chcesz poznać odpowiedź, zacznij obserwować swoje sny. To zdanie brzmi jak banał, do momentu, aż potraktujesz je poważnie. Bo sen to jest jedyna pora doby, kiedy większość z nas przestaje kontrolować narrację o sobie. Za dnia jesteś redaktorem własnej historii. W nocy redaktora nie ma. Zostaje surowy materiał. I teraz zastanów się, jeśli w tobie jest biblioteka, ale dostęp do niej jest zasłonięty przez hałas, to kiedy ten hałas słabnie najbardziej? Kiedy zasypiasz. Nie bez powodu niemal każda kultura na świecie traktowała sny poważnie. Nie zawsze jako przepowiednie, ale jako komunikat. Jako symbol. Jako list z miejsca, do którego nie masz wstępu w biały dzień. Jasne, można powiedzieć, mózg sortuje informacje, reguluje emocje, odtwarza wspomnienia. To prawda. Ale nawet jeśli to tylko mózg, to nadal jest to najbardziej tajemniczy mechanizm, jaki znamy. I tu pojawia się kolejne pytanie. Co jeśli sny są nie tyle filmem, co interfejsem? Co jeśli są ekranem, na którym biblioteka wyświetla ci fragmenty ksiąg, których nie potrafisz czytać na jawie? A może, i to jest myśl jeszcze bardziej niepokojąca, sny są przestrzenią, w której nie tylko ty oglądasz, ale też jesteś oglądany. Bo skoro istnieje echo, może istnieje też coś, co na to echo odpowiada. Powiem ci o 3 rodzajach snów, które ludzie opisują od lat. Nie jako prawda absolutna, tylko jako mapy, które zadziwiająco się powtarzają. Pierwszy. Sen o korytarzu. Wiele osób śni o korytarzu, długim, pustym, czasem oświetlonym jarzeniówkami, czasem mrocznym. W tym śnie jest poczucie, że gdzieś są drzwi, których nie wolno otwierać, albo drzwi, które nie teraz. Korytarz bywa symbolem przejścia, liminalności, progu. Ale w naszej opowieści korytarz to interfejs biblioteki. Miejsce, gdzie świadomość styka się z archiwum. Drugi. Sen o szkole, egzaminie i braku przygotowania. Ile razy śniłeś, że masz egzamin, a nie wiesz z czego? Że nie możesz znaleźć sali? Że brakuje ci kartki, długopisu, czegoś elementarnego? To nie musi znaczyć, że boisz się szkoły. To może znaczyć, że w tobie jest wrażenie. Przyszedłem tu po coś, ale zapomniałem po co. Jakby życie miało ukryty program, a ty pamiętasz tylko, że coś było ważne. Trzeci. Sen o kimś, kogo kochasz, a nie znasz. Czasem ludzie śnią o osobie, której nigdy nie spotkali, a jednak w śnie czują miłość, tęsknotę, znajomość. Budzą się z poczuciem straty, jakby ktoś wyrwał im fragment świata. Psychologia powie projekcja, archetyp, animus lub anima, potrzeby emocjonalne. Może,
Ale jeśli to echo, to możliwe, że spotkałeś kogoś, kto jest zapisany w Twojej bibliotece, choć jeszcze nie pojawił się w Twojej codzienności. A teraz najważniejsze. W tej audycji nie chodzi o to, żebyś uwierzył w jedną wersję. Chodzi o to, żebyś zauważył, że coś w tobie mówi. I że być może całe życie uczono cię, żeby tego nie słuchać. Pewna kobieta, nazwijmy ją Lena, poleciała kiedyś do obcego kraju, do miasta, w którym nigdy wcześniej nie była. Wyszła z hotelu i od razu skręciła w prawo, potem w lewo, potem jeszcze raz w prawo, jakby znała trasę. Po 10 minutach stanęła przed małą kawiarnią schowaną w bocznej uliczce. W środku pachniało cynamonem. Na ścianie wisiał obraz z ptakiem. Lena usiadła i poczuła falę emocji, której nie umiała nazwać. Nie radość, nie smutek, coś pomiędzy. Jak powrót. Kelnerka spojrzała na nią przez sekundę dłużej niż zwykle i powiedziała: dziwne, ma pani twarz, jakby pani tu już kiedyś była. To nie jest dowód na wędrówkę dusz. To jest opowieść o tym, że czasem świat reaguje na ciebie tak, jakbyś był w nim zapisany. I to jest właśnie echo. Nie w twojej głowie, w relacji między tobą a rzeczywistością. W pewnym momencie, jeśli idziesz tą ścieżką uczciwie, musisz zadać sobie pytanie, czego ja właściwie szukam. Wiedzy, dowodu, sensacji, potwierdzenia, że jest coś więcej? A może szukasz poczucia, że twoje życie nie jest przypadkowym ciągiem dni? I tu głos mówi rzecz, która brzmi prawie okrutnie. Nie szukasz biblioteki, żeby poznać wszechświat. Szukasz biblioteki, żeby wreszcie pamiętać, kim jesteś. To zmienia wszystko. Bo jeśli biblioteka jest w tobie, to nie jest magazynem faktów jak encyklopedia. Jest raczej warstwą, w której zapisane są twoje prawdziwe pragnienia, zanim je zagłuszyłeś, twoje lęki, zanim nauczyłeś się je udawać, twoje dawne decyzje, zanim je zapomniałeś, twoje obietnice, zanim je złamałeś i twoje możliwości, zanim ktoś ci powiedział, że to nie dla ciebie. I w tym sensie spisek nie polega na tym, że ktoś ukrywa przed tobą tajne dokumenty o kosmitach. Spisek, jeśli w ogóle istnieje, polega na tym, że ktoś nauczył cię żyć tak, jakbyś nie miał wnętrza. Jakbyś był tylko funkcją, rolą, profilem czy produktem. A echo w tobie jest dowodem, że to kłamstwo. Kartka mówi: obserwuj sny. Nie kontroluj, nie wymuszaj, nie programuj. Obserwuj. I to jest różnica między prawdziwą drogą a duchowym supermarketem. Jeśli chcesz, możesz zrobić eksperyment. Tej nocy zrób jedną rzecz. Najprostszą. 1. Połóż obok łóżka kartkę albo notatnik. 2. Zanim zaśniesz, powiedz w myślach jedno zdanie. Chcę pamiętać to, co jest dla mnie ważne. 3. Rano nie sięgaj od razu po telefon. Przez minutę poleż w ciszy. 4. Zapisz choćby 3 słowa ze snu. Obraz, kolor, emocje. Nie musisz tego interpretować od razu. W bibliotece najpierw uczysz się alfabetu, potem czytasz zdania. I jeszcze jedno. Jeśli ktoś ma koszmary, silne stany lękowe, cierpi na bezsenność, to nie jest test duchowy. To jest sygnał, że warto poszukać wsparcia w realnym świecie u specjalisty. Biblioteka nie wymaga cierpienia. Biblioteka nie żąda ofiar. Biblioteka wymaga prawdy. Głos wraca po raz ostatni. Wiesz, dlaczego tak bardzo boicie się śmierci? Tym razem odpowiadasz w sobie, choć nie masz ust, bo nie wiem, co tam jest. Głos nie śmieje się, nie poucza. Mówi prosto, bo mylicie ciszę z końcem. A cisza to nie koniec, cisza to przejście. Cisza to miejsce, w którym odpadają role i w którym zostaje tylko to, co prawdziwe. W tej opowieści śmierć nie jest straszakiem, jest lustrem. Bo jeśli boisz się ciszy po śmierci, to być może boisz się ciszy także za życia. A jeśli boisz się ciszy za życia, to jak często uciekasz? W rozrywkę? W pracę? W dramy? W opinie innych? W przekonanie, że kiedyś zaczniesz żyć naprawdę.
I wtedy dociera do ciebie, że czarne drzwi z początku historii nie były drzwiami do jakiegoś zakazanego miejsca. To były drzwi do ciebie. Nagle wszystko zaczyna wirować. Czujesz, jakby niewidzialna siła przyciągała cię z ogromną prędkością. Światło, dźwięk, kolory, oddech, bicie serca, zapach deszczu, dotyk, ciężar ciała. Otwierasz oczy. Siedzisz we własnym pokoju. To niemożliwe. Czy to był sen? Wstajesz. Podchodzisz do okna. Na ulicy wszystko wygląda zwyczajnie. Ludzie spieszą do pracy, dzieci śmieją się na placu zabaw, ptaki śpiewają. Świat wygląda dokładnie tak samo. A jednak ty już nie jesteś taki sam. Bo teraz wiesz jedną rzecz, której nie da się odwiedzieć, że twoja codzienność jest tylko jedną z warstw. Odwracasz się. Na biurku leży kartka. Nie pamiętasz, żeby tam była. Podnosisz ją. Jedno zdanie, jeżeli chcesz poznać odpowiedź, zacznij obserwować swoje sny. Zapada cisza. Bardzo długa. I w tej ciszy pojawia się pytanie, które zostawiam ci na koniec. Nie jako straszenie, nie jako obietnica, ale jako haczyk na twoją uwagę. A jeśli najważniejsze wiadomości nie przychodzą wtedy, gdy nie śpisz, lecz wtedy, gdy świat wokół ciebie milknie, każdej nocy zamykasz oczy. Ale czy naprawdę wiesz, dokąd wtedy odchodzisz? Dziękuję, że poświęciłeś swój czas na tę wspólną podróż. Nie musisz zgadzać się z tym, co usłyszałeś. Wystarczy, że pozwolisz sobie zadać jeszcze jedno pytanie. Do następnego pytania.